chciałem pokazać Wam selektor, bo ok, selektory mamy założone dwustronne. Tak, tu oczywiście blokada działa. Semi-auto mamy działający spust. Na blokadzie spustu nie jestem w stanie wcisnąć. Niestety z drugiej strony, mimo że ja przestawiam selektor, tak jak widzicie, selektor jest sztywno. Witam wszystkich z tej strony Ulat. Jesteśmy dzisiaj na nagrywanku i jak widzicie jesteśmy w warsztacie, więc będziemy dzisiaj nagrywać jakieś tam serwisowe rzeczy. I czym się dzisiaj zajmujemy? Zajmujemy się dzisiaj krajtaczkiem, to jest krajtak SPR M w kolorze zielonym. Jest to repliczka, która otrzyma układ PDIK V2 generacja trzecia, będziemy go wstawiać. I ogólnie pytanie, dlaczego nagrywam ten film? Nagrywam ten film głównie dlatego, że ok, montaży PDIK mieliśmy już masę i tak dalej, ale tutaj mamy troszkę inną replikę z troszkę inaczej rozwiązanymi selektorami ognia. I to jest to pytanie, nad którym ja sam się zastanawiam. Czy te selektory uda się przenieść na PDIK, tak żebyśmy mieli dalej działające obustronne selektory? Nie jestem pewien, czy się to uda, ze względu na troszkę inne osadzenie, szczególnie tych zębatek pośrednich, które przychodzą przez Gearbox. No ale zobaczymy. Nie jestem pewien, czy to będzie pasować. Mam nadzieję, że tak, ale no zobaczymy. Mam nadzieję, że uda się to jakoś ogarnąć. Cała robota jest zlecona przez klienta. Jest to oczywiście zlecenie złożone przez klienta. Poza PDIK od Minecrafta mamy też zamówione części takie jak wąż, reduktor, więc mamy cały zestaw. Na nim będziemy wszystko testować. Żeby tego nie przeciągać, bo tak naprawdę chyba nie ma za bardzo sensu. Idziemy do warsztatu i spróbujemy to jakoś tam spasować, wszystko złożyć, zobaczymy, czy to wszystko wejdzie, czy nie wejdzie i tak dalej, i tak dalej. No i przepraszam za mój głos, ale jestem przeziębiony, więc mam taką dość chrypę i brzmię jak zdarta płyta, więc musicie z tym wytrzymać. Dobra, to zanim zaczniemy, najpierw musimy oczywiście rozebrać replikę, znaczy zanim zaczniemy cokolwiek instalować. Oczywiście będziemy zmieniać też cały zespół precyzyjny, ale to już w drugiej kolejności, kiedy już przynajmniej większość rzeczy będziemy mieli zrobione. Głównie chodzi mi o te selektory, nie ukrywam, że to jest ten temat, który najbardziej zaprząta mi głowę w tej chwili. Wyciągamy Gearbox. Nam wypadają elementy od dwustronnych selektorów. Wyjmiemy sobie zębatkę. Wyjmiemy sobie tą zębatkę. Bierzemy naszego PDIK i sprawdzamy. I już jest problem, ponieważ ta oś jest za gruba i nie wchodzi tutaj. Co więcej, zębatka ma za dużą zewnętrzną średnicę, żeby też wejść tutaj w to miejsce. Zobaczcie, jak to wygląda tu i tu. Chodzi nam głównie o te otwory. Wiecie, zmniejszy lampę. Ten otwór, widzicie jak wygląda? I ten otwór tutaj. No niestety, z drugiej strony jest podobna sytuacja. Niestety tego nie przełożymy. Cholera. Liczyłem, że się uda. Bo tak jeszcze poszerzyć ten wewnętrzny otwór, to jeszcze bym dał radę. Tak zbieranie tutaj tego po zewnętrznej części, żeby poszerzyć to, tak jak tutaj mamy, to już raczej będzie trudne. I no ja nie mam do tego narzędzi, niestety. Chyba niestety, ale będziemy musieli zrezygnować z podwójnych selektorów, z dwustronnych. Na pewno chciałbym, żeby dwustronne selektory zostały. Co prawda ten drugi nie będzie funkcjonalny niestety. Bo ja to jestem w stanie osadzić tutaj. To będę w stanie osadzić tutaj, żeby to tak działało. Ale niestety nie jestem w stanie przenieść napędu na drugą stronę ze względu na samą konstrukcję. No troszkę lipa, nie ukrywam. Liczyłem, że to się uda pogodzić. No ale pod tym względem no trudno. To ja potrzebuję na pewno stąd spustu, na pewno potrzebuję stąd mechanicznej blokady, żeby wydłubać. Czy coś jeszcze potrzebuję? I płytkę selektora też potrzebuję wyjąć. Więc teraz otwieramy Gearbox krajtaka i wyjmujemy to, co nam będzie potrzebne. O ile pamiętam, to muszę wyjąć zębatkę środkową, żeby móc wysunąć płytkę selektora. Skręcamy to jak najbardziej w całość, żeby nic się nie pogubiło. Bo to jest praktycznie kompletny szkielet, to kompletny gearbox. Może właściwie będzie chciał go sprzedać czy coś. No to teraz możemy brać się za już docelowy nasz gearbox.
Trzeba go rozkręcić, wpasować wszystkie elementy i zobaczyć, jak on nam siądzie do body. Czy tak, teraz tak, na pewno jeżeli chodzi o płytkę selektora, to wychodzi, że będzie pasować, aczkolwiek muszę z niej usunąć ten element, który tutaj wystaje, bo on normalnie wchodzi w gearbox, a tutaj nie mamy na to miejsca, więc niestety trzeba go będzie usunąć. Poza tym płytka wydaje się, że będzie pasować bez problemu. Usuwamy to, skracamy i będzie git. O, wszystko chodzi jak powinno, bez jakiegoś większego oporu. Dobra, to teraz wrzucimy sobie to. Co prawda tutaj też nie wiem, czy będę musiał obniżyć tego bolczyka, bo tutaj jest trochę płytszy otwór niż oryginalnie w Crytaku. No troszeczkę chyba będę musiał. Dobra, to teraz jeszcze zobaczmy blokadę. No blokada wygląda, że też nie będzie problemem. Blokada też chodzi luźno. Nie blokuje się nigdzie jakoś mechanicznie, nie stwarza problemu. Więc tutaj dalej mamy spoko. No tak, nie skręcić za mocno śruby. Wrzucimy PDK, wrzucimy też spust od Crytaka i zobaczymy, czy podejdzie. Na razie bez sprężynki. Blokada działa. Spust też działa, bez żadnego problemu. Jedyne to, co zastanawiam się, czy na pewno do końca otwiera zawór. No i może być z tym problem. Jeszcze będziemy testować. Ale teraz najpierw sprawdzimy, czy to wszystko siedzi w body, jak powinno. I czy działa blokada spustu, bo to jest chyba najważniejsze. No bo tutaj tam inne tryby nas mało interesują, ale blokada spustu musi być. Ok, blokada spustu się włącza i zostaje. Albo się po prostu zablokowała. No niestety są to takie małe problemy do przezwyciężenia. Musimy to całkiem obniżyć, ponieważ ten element góra jego zahacza nam tutaj o ten element. No, a teraz wygląda, że wszystko bez oporu. Przekręcimy selektor. Blokada spustu działa. Zawór działa. I to z powrotem wkładamy do body. Ok. Piny zainstalowane. Blokada spustu działa. Spust pracuje i zaworek też pracuje mimo włożonego pina, co mnie bardzo cieszy. Czyli mamy wszystko gotowe, jeżeli o to chodzi. Czyli jeszcze musimy dopasować oczywiście sprężynkę spustu musimy wrzucić. No i teraz musimy złożyć zespół precyzyjny, żeby sprawdzić, czy dyszę też będziemy musieli dopasować, zmieniać. Więc teraz lecimy z kolejnym elementem. Czyli jeżeli obniżę tutaj ten element, ten ząbek, to ja będę mógł go po prostu tutaj położyć i przykręcić do niego drugą stronę selektora, z tym, że niestety ona nie ma kuleczki ani blokady, więc ona będzie latać dość luźno. Co mnie troszeczkę martwi, ale nie mam pomysłu na razie, jak to zrobić, może coś wymyślę po drodze. Zobaczymy, tylko no będę musiał obniżyć ewidentnie tutaj ten bolec pod śrubkę i pewnie dać krótszą śrubkę w tym momencie. Lecimy z zespołem precyzyjnym. Komora idzie od gate'a, bo ostatnio te komory mi chyba najlepiej się w HBK sprawdzały. Lufa Lambda 509. I do kompletu moja ulubiona gumka, czyli Crytek pomarańczowy. I zaczep, ostatnia rzecz. Hop. Siedzi. Zobaczmy, czy przepuszcza kulki prawidłowo. Oj. Za ciasno trochę te kulki przechodzą. No ale zobaczymy, może będzie ok, bo jest tak jakby lekki opór, ale nie jakiś koszmarny, a Markaw ma bardzo mocną sprężynę, która powoduje wprowadzenie kulki. Więc może to nie być problem, chociaż wydaje mi się, że niestety to trzeba będzie poprawić. Na razie wrzucimy sobie jeszcze docisk i tak dalej, potem będziemy najwyżej kombinować. Użyjemy sobie dystansera od Crytaka, tylko usuniemy z niego ten dodatkowy dydek, który jest nam niepotrzebny. Hop. I sam docisk. O, i mamy złożone.
Gumeczka siedzi na środku. Od razu, tak o, z bomby. No i zobaczmy, tutaj tylko muszę zdjąć ten o-ring, bo on trochę mi zaburza wyczucie, czy już dotykam gumki, czy nie. Nie, dysza jest stanowczo za długa. A tak być nie może. Więc teraz rozkręcamy wszystko, dopasowujemy dyszę i od razu spróbujemy z tym drugim selektorem też ogarnąć temat. Odkręcamy. No to teraz dyszka. Dyszę oryginalnie dostaliśmy tym razem 21,47. Więc no nie ukrywam, że za długą. Czyli ja obstałem, że 21 od Begadi powinna być git. No mamy 21,00. Czyli mamy o pół milimetra krótszą dyszę. Wydaje mi się, że teraz powinno być ok. Na razie wkręcamy, zaraz damy jeszcze ewentualnie klej na gwint, żeby to się nam nie rozkręcało. Hop, i zobaczmy, jak tutaj to wygląda. No i tutaj jest idealnie prawie, że może mogła być minimalnie krótsza, ale 20,8 już będzie chyba za krótka, więc zostawimy na razie tak, potestujemy, zobaczymy, jak to będzie śmigało. Dyszę, klej. Klej. Pamiętajcie o tym, bo jeżeli to się nie dokręci, albo potem będzie się odkręcać, no to będzie lipa, będzie problem z podawaniem. Więc nie dużo, ale jednak odrobinkę kleju tutaj na gwint trzeba dać. Niezbyt mocnego, żebyście potem mogli to w razie czego jeszcze odkręcić. No to powolutku możemy to skręcać. Ogarniemy jeszcze tą drugą śrubkę, tą płytkę od selektora z drugiej strony. No i co? I trzeba będzie jakoś to potestować, zobaczyć, złożyć i dmuchnąć w chrono. Mamy dopasowane, obniżone, więc teraz możemy powoli to składać wszystko w całość i zobaczymy, jak to będzie śmigać. Co to jeszcze? O tyle fajnie, że Krytac ma tutaj gwint, więc nie muszę kombinować nic jakąś śrubą, nakrętką czy coś, żeby przymocować kolbę. Kolbę po prostu sobie dam radę spokojnie przykręcić. Mamy sobie tutaj ten nasz selektorek. Ja go mogę sobie teraz trochę ustawić, bo tam jest odrobina luzu. Wezmę sobie nasz selektor, który nas interesuje. Wpasuję go tutaj i mogę go przykręcić. Problem w tym, że prawdopodobnie będę miał ciut przydługą śrubkę. Teraz będziemy szukać innej śrubki, która po prostu będzie odpowiednio krótsza. A nawet ta długa śruba nie jest problemem. Jestem trochę w szoku. No ale widzicie, niestety selektor ma trochę luzu. Tak? Raz, troszkę ma luzu po prostu na boki. No i dwa, nie blokuje się, bo nie ma żadnej kulki. No ale wstępnie gearbox osadzony. Więc co, przykręcamy chwyt i zobaczymy, co dalej. Na razie obiecująco, że damy zaczep magazynka. Niestety Bolt Catch też nie będzie oryginalny działał, no bo niestety musieliśmy z niego zrezygnować. Teraz tylko wrzucić to do body i spiąć te body wszystkie razem. Czy wszystkie? Całe body razem. Nakładam jeden o-ring na komorę. Teraz zobaczymy, czy będzie wystarczająco. Komora wygląda na to, że nie ma ani grama luzu, więc chyba jeden o-ring będzie idealnie. Aha, chyba nie idealnie jednak. Chyba o-ring z komory, ten zewnętrzny, blokuje nam. Nie pozwala się komorze dobrze w gearbox wsunąć. No niestety, ten o-ring jest za dużej średnicy i w gearbox Krytaca po prostu się nie mieści. Więc go zdejmujemy. A tu i tak w gearbox Minecrafta, przepraszam. A tu i tak praktycznie nie ma luzu, więc nie jest on chyba niezbędny. Ale to w tym momencie ja muszę dołożyć jeszcze na pewno przynajmniej jeden o-ring tutaj naprzód. Teraz komora jest dosunięta, trzyma luz. Nie, siedzi sztywno, zero luzu, więc git. Więc możemy to skręcić. I możemy zaraz sobie robić jakiś pierwszy test. To teraz muszę odgarnąć jakąś złączkę tutaj na koniec węża i podłączamy to pod reduktor, pod butlę i zobaczymy, co nam dmuchnie. Żarówka na razie troszkę wystaje, bo to jest 509.
W Krajtaku normalnie jest 416, no ale to nie jest problem. Przetestujemy też od razu reduktor i wąż, który dostajemy w zestawie, który kupiliśmy do zestawu. Co prawda muszę jeszcze założyć złączkę. Ok, zaczniemy od pierwszego testu na sucho. Działa? To teraz z kulkami. Ok. Mój magazynek S-Mag nie wpina się, niestety. Weźmiemy magazynek od Krajtaka. Te magazynki zazwyczaj sobie nie radziły. O, w ten się wpina bez problemu. Te magazynki sobie zazwyczaj nie radziły przy dobrym rofie, ale zobaczmy. Dobra, tak wygląda chrono. Rozrzut mamy, żeby nie skłamać, to jest 9, jakieś 1,5 FPS, jeżeli dobrze liczę. No prawie 2 w skrajnym, czyli ok. To w sumie replika wstępnie złożona. Teraz trzeba zrobić jej testy, zobaczyć jak strzela. Nie ma żadnych odskoków, żeby mi tu jakieś FPS-y uciekały gdzieś, coś. Nie, wszystko ładnie strzela, równiutko. Więc ja jestem zadowolony. Więc teraz nie zostaje nic innego jak przetestować. I Krajtakowy magazynek jak najbardziej śmiga tutaj. No tutaj przy tym układzie raczej nie ma problemu z ROF-em, nie ukrywajmy, więc te magazynki mogą sobie faktycznie radzić. Czyli co, ja jadę na testy i potem nagramy jakieś podsumowanie. No to jesteśmy po robocie i Krajtaczek z PDI-ka złożony. Co prawda, niestety nie obyło się całkowicie bez problemów, bo od razu na samym początku miałem problem z tym, że replika strzelała nierówno. Co prawda nie nagrywałem każdych poprawek, które robiłem, bo to często było tak, że wracałem do warsztatu, poprawiałem jedną rzecz, która zajmowała mnie 10 minut, albo nawet i krócej. Wracałem na testy, sprawdzałem, wracałem do domu, poprawiałem coś i tak dalej, i tak dalej. Niestety metodą prób i błędów, przyznam się, że w ogóle nie chciało mi się po prostu na 5 minut czy 10 minut podłączać wszystkich kamer i tak dalej, wszystkiego pokazywać, to powiedzieć, że nawet nie byłem w stanie powiedzieć, co pomoże, co nie pomoże, bo problemy miałem dość dziwne. Mianowicie, jakie problemy miałem od samego początku? Na samym początku problem główny, jaki mnie spotkał, to było to, że co któryś strzał, na samym początku to było dość częste tak naprawdę, potrafił tak jakby nie mieć mocy, nie być dobrze podkręcony i nie wychodziło mi to niby na chrono. Nie byłem w stanie tego za bardzo wywołać na chrono, ale w momencie jak strzelałem, to faktycznie co któreś strzały, powiedzmy strzelałem, i jak strzelałem trochę szybciej, to co drugi, co trzeci strzał potrafił gdzieś spadać w dół. Co wydało mi się dość podejrzane i dość dziwne. Zacząłem najpierw podejrzewać gumkę, sprawdziłem kilka gumek, m.in. G&G zieloną, sprawdziłem Unicorna 60, 70 i ten problem cały czas występował. Zacząłem zastanawiać się, czy problem nie występuje gdzieś indziej, bo problem pojawiał się zwłaszcza jeżeli strzelałem bardzo szybko. Jeżeli próbowałem robić takie szybkie spusty, to problem faktycznie się tak jakby wzmacniał i zdarzał się po prostu częściej. Na chrono niby to nie wychodziło, jak testowałem w domu i tak dalej. W lesie jak testowałem na chrono, to też mi to nie wychodziło. Tylko nie ukrywam, że wtedy jak testujesz na chrono, to troszkę mam wrażenie, że inaczej też pracujesz na spuście. Bo nie zależało mi wtedy na klikaniu jakimś szybkim, tylko po prostu, żeby mieć zawsze ustawioną dobrze lufę w momencie kliśnięcia, żeby tam nie było skosów i tak dalej, bo jeżeli przekosimy lufę względem chrono, to też potrafią nam skakać FPS-y, więc raczej takie elementy starają nam się unikać. I wtedy przyszło mi do głowy, że kurde, przecież ten spust, on tak niby otwierał ten zawór, ale tam troszeczkę brakowało do samego dopchnięcia do końca tego grzybka. Więc zacząłem zastanawiać się, może spust. Podmieniłem spust najpierw na Minecrafta, na ten Minecraftowy, taki szerszy spuścik. I było lepiej. To pierwsze co to było, jest poprawa, tak? Czyli to był już znacznik, że dobra, to chyba tutaj coś jest nie tak. Więc mówię, dobra, to idziemy tą drogą, aczkolwiek dalej nie było idealnie. Dalej potrafiało się trafić takie strzały, które były ewidentnie słabsze i dźwięk też repliki był inny. Kurde, no mówię, dobra, droga jest dobra, ale dalej nie to. Problem okazał się w tym, że ten spust, on jest z tyłu płaski i opierał mi się wręcz tutaj z tyłu body
w gnieździe spustu i opierał mi się tak o tylną ściankę. Mówię, kurde, to mamy jeszcze jeden spust Minecrafta, o taki jak tutaj jest teraz w tej chwili wstawiony, czyli ten taki bardziej kanciasty, troszkę bardziej zbliżony do tego oryginalnego, który mamy. Może ten spust będzie lepszy, bo on nie jest taki szeroki z tyłu, on z tyłu ma taką jakby jedną zwążkę na środku do podparcia, a nie taką szeroką jak tutaj, że mamy na całej szerokości po prostu, nie wiem jak to nazwać, szeroki spust? Nie wiem jak to określić. Tak czy inaczej mówię, dobra, no to wrzucimy ten spuścik. Czekajcie, ja może Wam go też pokażę, bo ja mam tu jeszcze jeden. O, widzicie? On z tyłu ma taki jeden element, a nie jest taki szeroki. Użyłem tego, ale w dalszym ciągu sam spust dopychał mi grzybek do końca, aczkolwiek dalej, jeżeli tylko włożyłem to do wody, to pojawił się problem z tym, że nie byłem w stanie docisnąć tego spustu faktycznie tam, gdzie powinienem. On opierał się na body, a nie na szkielecie gearboxa. Mówię, dobra, wobec tego zmieniamy politykę i troszeczkę przerabiamy body. Niestety musiałem w body po prostu troszkę poszlifować. Tutaj to widać. Jest po prostu z tyłu wyszlifowane odrobinę dalej do tyłu, tak żeby ten spust mógł praktycznie dojechać do samego końca. I on praktycznie tam dotyka do body. Jest dosłownie, nie wiem, milimetr, może pół, chyba bardziej pół niż milimetr, luzu pomiędzy wciśniętym spustem a ścianą body. I zrobiłem to wszystko po to, żeby po prostu ten spust mógł wykonać pełny cykl, żeby można było otworzyć zawór do końca. I to rozwiązało problem. Autentycznie to rozwiązało problem. Pojechałem potem na testy, zacząłem strzelać i nagle wszystkie kulki lecą równo. Nie mam żadnego jakiegoś takiego dziwnego spadku, nie mam żadnego jakiegoś takiego odskoku, żeby coś było niedokręcone, żeby coś nie miało energii, przestały mi się zdarzać dźwięki dziwne przy strzale, więc ewidentnie tutaj praca spustu była dość ważna. Tak, żeby ten spust wykonywał pełny cykl. Jeżeli ktoś będzie instalował PDIK w Crytaku, to zwracam na to uwagę, że tutaj faktycznie musimy powiększyć troszkę okno dla spustu, tam gdzie wychodzi spust z body, żeby on mógł wykonać ten pełny cykl, żeby zaworek otworzył się w pełni, żeby nie był otwarty powiedzmy w 2/3, no bo to też zmniejsza przepływ powietrza, nie ukrywajmy. I to są te problemy, z którymi tutaj się borykałem. Kolejna sprawa. Jeszcze oczywiście w międzyczasie robiłem osiowanie, czego powiem, że trochę żałuję, ale nie nagrałem. A troszkę szkoda, naprawdę mogłem to nagrać i po prostu jako, że robiłem to tak jakby trochę w międzyczasie przy tych testach, to nie miałem rozłożonego sprzętu i po prostu troszkę teraz żałuję, że Wam tego nie nagrałem. Ogólnie, ja nie wiem, czy to będzie tutaj widać, ale musiałem troszeczkę przesunąć gearbox w lewą stronę. Tak, w lewą stronę. Co prawda zrobiłem to tak, że wysunąłem śrubki z obydwu stron na całą szerokość, tak żeby one się ze sobą tak jakby kontrowały, żeby przesuwać gearbox, czyli tutaj wkręcam, a tam muszę wykręcić, żeby on zawsze siedział sztywno pomiędzy tymi śrubkami, a nie, że ja z tej strony tylko wykręcę śrubkę, ona odepchnie szkielet, ale nie będzie niczym kontrowana z drugiej strony. Czyli szkielet będzie tu odepchnięty, ale tam nie będzie niczym podparty. Więc po prostu zrobiłem to tak, że jedna śrubka, ta imbusowa, która jest w zestawie do osiowania, wystaje z jednej, druga z drugiej i one wchodzą tutaj w tę dolną część body tak praktycznie na ścisk, na sztywno i one osiują mi, troszeczkę mi kontrolowały gearbox, żeby on patrzył leciutko w lewą stronę. Dodatkowo dysza też patrzyła mi podobnie jak tutaj, minimalnie w dół, więc też delikatnie wykręciłem tą śrubkę, którą mamy tutaj przy spuście. Ona jest mniej więcej w tym miejscu w gearboxie. Też leciutko ją wykręciłem, żeby delikatnie unieść gearbox do góry, żeby patrzył ciut wyżej, żeby to wszystko było idealnie w osi. No i teraz ośka jest ustawiona idealnie. Tutaj to też mamy zrobione. Nie jestem pewien, wydaje mi się, że nie miało to żadnego wpływu, bo powiem szczerze, te błędy, które mi się zdarzały, nie wskazywały moim zdaniem na błędy osiowości, tylko właśnie na błędy jakieś z otwieraniem zaworu. No i potem, jak już to poskładałem, tak, że strzelało to równo, poszedłem na testy i okej, strzelało to równo, ale hopek mi troszeczkę pracował góra-dół. Ja w tamtym momencie byłem chyba na zielonej gumce GNG, więc postanowiłem, dobra, no to wracamy do tej gumki, która była pierwszym pikiem, czyli Crytek pomarańczowy i testujemy na nim, czy poprawi to rozrzut
po prostu góra-dół na chopku, nie? I faktycznie pomogło. Ostatecznie został Krajtak, ten, który pokazywałem na samym początku, gumka. Dysza też została ta, co była, bo tutaj jak najbardziej się zgrywała. Krótsza dysza może by weszła, ale jak wstawiałem 20,08, znaczy 2,0,8 mm, to ona ten kołnierz ledwo dotykała i trochę obawiałem się, czy tam na pewno będzie szczelnie, czy na pewno to się wszystko ładnie domknie, więc dałem tą dyszkę 21,00 i tutaj jest jak najbardziej spoko. Na razie na kołnierzu nie znalazłem żadnych śladów, żeby był gdzieś uderzany, ściskany, żeby go coś uszkadzało, więc pod tym względem spoko. I replika jest w sumie gotowa. A, jeszcze jedna rzecz. Do osiowania jeszcze jak osiowałem, to pod chwyt pistoletowy poszła podkładeczka, ta od Minecrafta do gearboxów, co jest dodawana. Jedna 0,4, żeby troszeczkę odsunąć chwyt, bo ten chwyt też mi ściągał troszkę mocniej gearbox. I on też trochę źle patrzył moim zdaniem, więc poszła regulacja samą śrubką tutaj przy spuście, plus jedna podkładeczka pod chwyt pistoletowy. Jakby ktoś próbował powtórzyć ten build, nie? Co prawda pamiętajcie, że sztuka sztuce nierówna i w każdej replice trzeba to oddzielnie dopasowywać, oddzielnie to osiować, bo to nie jest tak, że to samo co ja zrobiłem, wy zrobicie i będzie tak samo idealnie. Nie. To trzeba sprawdzać, niestety każdą replikę składa się indywidualnie, bo ta powtarzalność elementów nie jest aż taka, jakbyśmy tego oczekiwali. Ja zostawiam replikę z dość długim wężem, bo rozmawiałem z właścicielem nowym, znaczy właścicielem repliki tak naprawdę, o tym wężu i czy mam go skracać czy nie. Kolega powiedział, że sam poradzi sobie z założeniem złączki skręcanej, co ja do testów używałem złączki wciskanej, bo po prostu jest prościej, jak ten wąż składasz i powiedzmy zakładasz tą końcówkę i zdejmujesz po 100 razy. Ale tutaj do buildu idzie na koniec szybko złączka skręcana, ona jest pewniejsza, jej nie wyrwiemy tak łatwo, jest to na pewno lepiej działające. Więc taką złączkę będzie w zestawie do tej repliki. Tutaj jak mówię, ja jej nie zakładam na razie, bo nie wiem jaką długość węża sobie tutaj kolega... Wężyk łatwo skrócić jakimś obcinaczem, na przykład takim, ja obcinam najczęściej czymś takim, ewentualnie ostrym nożem też da się to zrobić ostrym nożem, tylko jedyne co to jakbyście odcinali takie węże, to patrzcie, żeby to uciąć równo. Co tutaj widzicie, nie jest idealnie równo, jest leciutki kącik, ale to jeszcze nie jest problem, tak? Ale jak zrobimy takiego, kurczę, 45 stopniowego kąta, no to będzie lipa, nie? Więc zwracam na to uwagę. Replika idzie do nowego właściciela. Właściciel ma też dopasować sobie jakiś tłumik, żeby to troszkę zasłonić, no bo lufka nam minimalnie wystaje. I mam nadzieję, że będzie zadowolony, będzie używał tej repliczki przez długi czas, nie będzie miał z nią żadnych problemów, a przynajmniej tego sobie i jemu życzę, ponieważ im mniej on ma problemów, tym mniej ja muszę poprawiać i ewentualnie przyjmować replikę na gwarancję. Więc cóż, w tej chwili kończymy. Replika jedzie do nowego właściciela. Mam nadzieję, że będzie mu się bardzo dobrze sprawowała, że nie będzie miał z nią żadnych problemów, w razie czego no oczywiście może pisać, no bo to jakby nie było, moja robota jest na gwarancji. A, i jeszcze jedna rzecz, bo chciałem pokazać Wam selektor, bo selektory mamy założone dwustronne, tak, tu oczywiście blokada działa, semi-auto mamy działający spust, na blokadzie spustu nie jestem w stanie wcisnąć. Niestety z drugiej strony, mimo że ja przestawiam selektor, tak jak widzicie, selektor jest sztywno. Jest on włożony dość ciasno, żeby się po prostu sam raczej nie przesuwał. Co prawda nie siedzi też jakoś tam na sztywno, więc jesteśmy w stanie go mimo wszystko przesunąć. Ale powiem szczerze, rozważaliśmy opcję, żeby po prostu go zaślepić, ale moim zdaniem lepiej wygląda jak on jest. Ok, nie korzystamy, niech se jest. Moim zdaniem wygląda lepiej niż jakbyśmy tutaj jakieś zaślepki próbowali wklejać i tak dalej. Moim zdaniem jest to po prostu lepsze wyjście. Przynajmniej, bo to tylko estetyka, bądźmy szczerzy. Tak czy inaczej ten selektor główny działa. No niestety nie udało mi się przenieść selekcji na drugą stronę ze względu na konstrukcję gearboxa. No i co? Chyba tym akcentem kończymy. Ja biorę się za pakowanie repliczki. Mam nadzieję, że filmik się podobał. Jeżeli macie jakieś pytania, sugestie, też składajcie w Krajtaku PDIK. Może u Was były inne problemy, albo na przykład na inny spust? Bo to chciałbym usłyszeć. Jeżeli ktoś składał Krajtaka w PDIK i miał podobne problemy, czy powiedzmy użył innego spustu, bo to jest wiedza, którą też chciałbym posiadać. Jeżeli ktoś ma, to ja z chęcią się, powiedzmy, ja z chęcią bym od Was usłyszał, co użyliście, czego użyliście, jak użyliście, co poprawialiście, co przerabialiście.
bo nie ukrywam, że mnie to po prostu ciekawi. Więc jakby co, to ja oczywiście zapraszam do komentarzy, a na tą chwilę kończymy, więc przede wszystkim ja dziękuję właścicielowi repliczki, który zlecił mi tą robotę. Repliczka zaraz do Ciebie wraca, pewnie wróci dużo wcześniej niż ten film pojawi się na kanale, bo nie ukrywajmy, że teraz czas oczekiwania na publikację filmu to jest chyba 4 tygodnie, czy coś takiego. Dziękuję też Wam wszystkim oczywiście za oglądanie, dziękuję patronom za wsparcie, którzy pomagają tworzyć ten kanał po prostu w części sprzętowej, bo nie ukrywajmy, światło mamy dużo lepsze niż jeszcze nie tak dawno. Tutaj już są 2 lampy, które na mnie świecą, więc no jest po prostu dużo lepiej. Więc jeszcze raz bardzo dziękuję za wsparcie, no i oczywiście do zobaczenia ponownie.